Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Często pod odcinkach, które publikuję na temat postów czy głodówek, jak niektórzy wolą, pada pytanie: posty brzmią naprawdę fajnie, ciekawie, korzyści rzeczywiście są przekonywające, natomiast jak to wpłynie na mój cholesterol? I tym właśnie zajmę się w tym odcinku. Omówimy sobie na przykładzie paru dobrych badań, jak będzie zmieniał się poziom cholesterolu u różnych grup osób. I myślę, że będzie to dosyć zaskakujące, że nie zmienia się tak, jak większość osób uważa, że się zmienia, a na końcu damy sobie wyjaśnienie na podstawie istniejącego już modelu z lipidologii, dlaczego tak jest, dlaczego te zmiany będą w zależności od wagi zmieniać się w tą albo tamtą stronę. W pierwszym badaniu wzięło udział 35 osób. Samo badanie trwało przez 10 tygodni i co najważniejsze, z punktu widzenia późniejszego wyjaśnienia, wszystkie te osoby były otyłe. Rodzaj postu, które uskuteczniały wszystkie te osoby, to były posty naprzemienne, bo oczywiście mamy wiele różnego rodzaju głodówek. Posty naprzemienne polegają oczywiście na tym, że pościmy 24 godziny i następnego dnia spożywamy już jakąś dietę. Te 35 osób było podzielonych na dwie grupy, jeśli chodzi o dietę. Pierwsza grupa była wysokotłuszczowa, druga grupa była niskotłuszczowa. No i co stało się po 10 tygodniach? Po 10 tygodniach w grupie, która spożywała dietę wysokotłuszczową, nastąpił spadek lipoproteiny LDL średnio o 19 plus minus 8 mg na decilitr. Innymi słowy, maksymalna wartość spadkowa tej lipoproteiny LDL wynosiła mniej więcej 27 mg na decilitr. Natomiast w drugiej grupie, tej, która była na diecie niskotłuszczowej, spadek lipoproteiny LDL wynosił średnio 28 plus minus 7 mg na decilitr. Innymi słowy, w porywie maksymalna wartość spadkowa lipoproteiny LDL wynosiła 35 mg na decilitr. Niezależnie od diety w obu grupach nastąpił znaczący spadek lipoproteiny LDL, natomiast spadek ten był wyższy u osób, które były na diecie niskotłuszczowej. Warto jeszcze wspomnieć, że u obu grup została zanotowana duży spadek frakcji lipoproteiny LDL, która nazywa się small dense LDLs, czyli takie małe, gęste lipoproteiny LDL, które dużo bardziej przyczyniają się do rozwoju miażdżycy, ale o tym znowu będę opowiadać w osobnym odcinku. Za chwilę dalszy ciąg tych wszystkich ciekawostek lipidologicznych, natomiast na ten moment mam przyjemność przedstawić Ci sponsora tego odcinku i stałego sponsora kanału, czyli Mięsną Paczkę. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z ekologicznych, certyfikowanych polskich gospodarstw, gdzie hodowla odbywa się w ten nudny, ale bardzo dobry sposób, mianowicie naturalnie. Zwierzęta dorastają w swoim tempie, bez żadnych boosterów wzrostu, bez żadnych antybiotyków. I właśnie takie proste, fajne, mięsne wyroby albo po prostu mięsną można zamówić na stronie Mięsnej Paczki. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Po pierwsze, wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, tam wybieramy produkt czy paczkę, która nam odpowiada. To może być mała paczka, to może być duża paczka. Jeśli nie odpowiadają nam gotowe paczki, to można sobie samemu dobrać to, co nam pasuje. Coś, co ja zazwyczaj robię, ponieważ zawsze podkreślam, ja mnóstwo mięsa burgerowego biorę dla synka między innymi. Punkt drugi, wybieramy, gdzie Mięsna Paczka ma dostarczyć tą paczkę. Dostawa jest na terenie całej Polski. I punkt trzeci, odbieramy sobie taki fajny kartonik, który jest dostarczany prosto pod drzwi, gdzie mięso jest wciąż zmrożone, bo jest schładzane suchym lodem, więc przychodzi naprawdę pięknie zmrożone. Przekładamy to do zamrażarki i bez żadnego marnowania jedzenia można sobie po prostu wyjmować to mięsko, kiedy nam jest to wygodne. Dzięki piękne jeszcze raz za sponsorowanie tego odcinka. Polecam Mięsną Paczkę i lecimy dalej. W drugim badaniu wzięło udział 36 ochotników, wszyscy byli zdrowi i ich waga była normalna. Średni indeks masy ciała u tych osób wynosił 24 mniej więcej z groszami. Osoby te pościły od 7 do 21 dni, czyli innymi słowy od 1 tygodnia do 3 tygodni. Oczywiście dokonywano wiele pomiarów, natomiast znowu to, co nas interesuje, to jest zmiana w zależności od tego, co jest podane w danym badaniu, albo lipoproteiny LDL, albo całkowitego cholesterolu. Po pierwszym tygodniu u tych osób pojawił się dosyć znaczący, czy bym powiedział drastyczny nawet skok całkowitego cholesterolu, średnio o 25%. Jeśli chodzi o podane wartości, to w zależności od uczestnika było to od 0 do 68 mg na decilitr. Oczywiście najczęściej był to, stąd ta jakby średnia wartość 25% wzrostu, dosyć znaczące ilości sięgające parudziesięciu miligramów na decilitr. Kiedy zaczęto notować spadki całkowitego cholesterolu? Mniej więcej po drugim w stronę 3 tygodnia postu. Czyli innymi słowy, osoby te zdrowe, z normalną wagą, dopiero po 2-3 tygodniach postów zaczęły odnotowywać spadki cholesterolu. W badaniu numer 3 wzięło udział 10 uczestników, było to 6 zdrowych mężczyzn, 4 zdrowe kobiety
o normalnej wadze i wszystkie te osoby pościły przez 1 tydzień. No i co się działo przez ten 1 tydzień postów? A działy się rzeczy niezwykłe. Jeśli chodzi o całkowity poziom cholesterolu, linią bazową był poziom średnio 190 plus minus 9 mg na decilitr, nastąpił skok o 38%, u uczestników do średniej wartości 262 plus minus 16 mg na decilitr. Jeśli chodzi o lipoproteinę LDL, linią bazową było mniej więcej był poziom 114 plus minus 8 mg na decilitr, skok był 66% średnio do wartości 190 plus minus 14 mg na decilitr. Czyli tydzień postów spowodował, jeśli chodzi o lipoproteinę LDL, skok o 66%. Jeśli chodzi o tą straszną apolipoproteinę B, ona zmieniła się o 65% i mówimy oczywiście o wzroście. Linią bazową był poziom 84 plus minus 6 mg na decilitr i nastąpił wzrost do średnio 137 mg na decilitr plus minus 11. W tej grupie nastąpiły bardzo znaczące po jednym tygodniu postów wzrosty i całkowitego cholesterolu, lipoproteiny LDL i apolipoproteiny B. Warto również wspomnieć, że jak stwierdzono w badaniu, te drastyczne wzrosty całkowitego cholesterolu LDL i apolipoproteiny B bardzo mocno korelowały ze spadkiem wagi. Można by oczywiście dalej omawiać kolejne badania dotyczące tego, jak posty będą wpływały na poziom cholesterolu, natomiast tak naprawdę byłaby to poniekąd strata czasu, ponieważ praktycznie wszystkie pokazują dokładnie to samo. Co pokazują? To, co omawialiśmy sobie dokładnie w tym filmiku. Mianowicie osoby o normalnej masie ciała, więc w tym przedziale BMI między 18,5 a 25, podczas postów będą doznawać bardzo podwyższonego, czy przynajmniej mocno podwyższonego całkowitego cholesterolu oraz poziomu lipoproteiny LDL oraz praktycznie zawsze apolipoproteiny B. Jeśli ktoś nie wie, ta apolipoproteina B, B100, bo nią się głównie zajmujemy, ona będzie obecna właśnie w lipoproteinie LDL, czyli o niskiej gęstości, w lipoproteinie IDL, więc lipoproteinie o średniej gęstości i lipoproteinie VLDL, więc lipoproteinie o bardzo niskiej gęstości. To się dzieje u osób z normalną wagą. Co się dzieje u osób otyłych? Znowu, tak jak omawialiśmy sobie w tym badaniu, bodajże pierwszym, następuje spadek całkowitego cholesterolu, następuje spadek lipoproteiny LDL. I czym można to wyjaśnić? Można to wyjaśnić metaanalizą, którą omawiałem jakieś 2-3 odcinki temu w filmiku, który nazywa się jakoś "Dlaczego węglowodany mogą obniżyć poziom lipoproteiny LDL bardziej niż statyny". I ta metaanaliza bardzo ładnie rozwikłała taką zagadkę właśnie, dlaczego poziom całkowitego cholesterolu i lipoprotein potrafi się tak zmieniać w zależności od grupy osób. I ta metaanaliza, więc można powiedzieć badanie podsumowujące dorobek, analizujące inne badania, wiele innych badań pokazało, że właśnie najbardziej zmiany cholesterolu będą zależeć od wagi. Właśnie w tym przedziale wagowym BMI 18,5-25 będzie następować wzrost cholesterolu. W większości przypadków pomijamy oczywiście takie jakieś ewenementy, są osoby, które mają różnego rodzaju mutacje genetyczne, polimorfizmy genetyczne, które na przykład mogą wciąż nawet przy tej wadze utrzymywać ten cholesterol na niskim poziomie. Ale przeciętnie osoby te mają wyższy poziom cholesterolu niż osoby otyłe, ponieważ właśnie w klasie pierwszej otyłości, czyli BMI między 30 a 35, tam poziom cholesterolu mniej więcej nie zmienia się podczas modyfikacji dietetycznych. Jeśli chodzi o otyłość klasy drugiej czy stopnia drugiego między 35 a 40, te osoby będą doznawać znaczących spadków podczas postów i zmian dietetycznych właśnie przy utracie wagi. Będą doznawać znaczącego spadku całkowitego poziomu cholesterolu i m.in. lipoproteiny LDL oraz apolipoproteiny B. Jeśli dodamy do tego model energii lipidów, który właśnie omawiałem w ostatnim filmiku, tym 2-3 filmiki temu o statynach, czyli Lipid Energy Model, który mówi, że u osób na dietach niskowęglowodanowych, na dietach ketogenicznych z powodu, upraszczając, uszczuplenia zapasów glikogenu w wątrobie następują jeszcze bardziej znaczące wzrosty całkowitego cholesterolu i lipoproteiny LDL. Czyli innymi słowy, nawet pomijając jakby diety niskowęglowodanowe czy diety ketogeniczne, same posty u osób, które już mają normalną wagę, będą podbijać całkowity cholesterol, będą podbijać apolipoproteinę B100, będą podbijać lipoproteinę LDL średnio. U osób, które są otyłe, czyli otyłość pierwszego stopnia,
nie będzie specjalnych zmian u osób otyłości drugiej, czyli jeszcze raz BMI między 35 a 40 możemy spodziewać się znaczących spadków całkowitego poziomu cholesterolu i lipoproteiny LDL. Czyli innymi słowy, to jak zmieni się Twój poziom cholesterolu podczas postu będzie zależało od tego przede wszystkim jaką masz wagę oraz jak długo będziesz pościć. Bo to dało się też zauważyć w tych badaniach, im dłuższe posty, co jeszcze raz będzie właśnie wpływało na uszczuplenie zapasów glikogenu w wątrobie, tym większe skoki. I te skoki naprawdę potrafiły sięgać nawet, jeśli chodzi o, w jednym z tych badań wspomniałem, poziom lipoproteiny tej bardzo niskiej gęstości VLDL po tygodniu u osób poszczących skoczył chyba 220 czy 30%. Więc tego możemy się spodziewać. Oczywiście kluczowe pytanie, krytyczne pytanie tutaj to jest, czy to źle, tak? Jeśli ty jesteś osobą o normalnej wadze i pościsz regularnie i ten poziom cholesterolu idzie ci w górę i lipoproteina LDL idzie ci w górę, czy to rzeczywiście jest tak źle, jak mówi nasza nowoczesna lipidologia? Dokładnie temu przyjrzymy się podczas następnego odcinku, bo będziemy już sobie analizować dokładnie, co dzieje się w naczyniach krwionośnych podczas postów. Natomiast na ten moment już mogę podkreślić to, co już podkreślałem wielokrotnie. My wiemy, że podczas postów znacząco zwiększa się poziom antyoksydantów. Wiemy, że podczas postów znacząco zmniejsza się między innymi poziom uszkodzenia DNA. Wiemy innymi słowy, że posty są generalnie mówiąc bardzo zdrowe dla organizmu. Tym samym, jeśli to koreluje z tymi mocnymi wzrostami całkowitego cholesterolu i lipoproteiny LDL, wydaje mi się, że każda osoba z przynajmniej lekko otwartą głową powinna zacząć się drapać w brudkę i zastanawiać, czy rzeczywiście lipoproteina LDL jest bezkrytycznie, dokładnie w każdym przypadku niepożądana, czy może będzie to zależało od kontekstu, będzie to zależało od tego, właśnie między innymi je ważymy, jaki jest nasz ogólny stan zdrowia itd. itp. To są oczywiście pytania, które zostawiam Wam. Natomiast pomijając jakby te wszystkie badania, które sobie omówiliśmy, wszystkie informacje, które wymieniłem, jak zawsze możemy sobie kolektywnie zafundować taki przynajmniej przegląd tych mechanizmów, które omówiłem. Jeśli pościsz regularnie, nieważne czy to są posty przerywane 16 godzin, czyli 16-8, czy na przykład założymy, że wiele osób też uskutecznia posty wielorodniowe. Jeśli mierzyłeś swój poziom cholesterolu całkowitego, lipoproteiny LDL po tych postach i chciałbyś podzielić się właśnie tym, jak jest twoja waga, czyli ten też indeks masy ciała i jak zmieniały się podczas postów czy po zakończeniu postów poziomy cholesterolu, lipoproteiny LDL i tak dalej, to serdecznie zapraszam do podzielenia się tymi wynikami z nami wszystkimi, żebyśmy mogli się razem uczyć. Warto jeszcze dodać, że pytania te są szalenie ważne, bo zgodnie z modelem, który jest obecnie forsowany, przypominam, że im dłuższa ekspozycja na podwyższony poziom lipoproteiny LDL, tym bardziej rozległa powinna być miażdżyca. Osoby takie na przykład jak ja, czy jak wielu z Was, które poszczą regularnie, będą w stanie, i oczywiście szczególnie poszczą, a dodatkowo jak jedzą, to jedzą diety niskowęglowodanowe i keto, to trzeba pamiętać, że szczególnie na przykład jeśli chodzi o sam okres postu, taki 16-8, przez większą część dnia będziemy mieć ekspozycję na podwyższony poziom lipoproteiny LDL. Więc tym bardziej zaczyna zastanawiać, dlaczego ten podwyższony poziom lipoproteiny LDL jest tak mocno powiązany w takich przypadkach właśnie ze zwiększeniem poziomu antyoksydantów, ze spadkiem uszkodzenia DNA. To są bardzo niewygodne, ale dla, jeszcze raz, tej nowoczesnej lipidologii pytania, czy mainstreamowej przynajmniej, natomiast bardzo ważne. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka, jak zawsze. Polecam serdecznie zostawiać komentarze, swoje uwagi, przemyślenia. Polecam jak zawsze swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak uczyć się języka, dowolnego języka od A do Z, żeby samodzielnie właśnie móc stanie się nauczyć gdziekolwiek jesteś. Szwajcaria, Holandia, tego swojego wymarzonego języka bez używania podręczników, fiszek i tym podobnych. Dodatkowo Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, tak zwana po polsku. Kurs pokazuje, jak nauczyć się od A do Z dowolnej dziedziny, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje. Wszystkie kursy oczywiście jak zawsze pod moją opieką merytoryczną. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz leczyć różnego rodzaju popularne choroby skóry głowy jako taki, nazwijmy to, bonus. Jeśli właśnie interesuje Cię pamięć, języki obce, polecam otworzyć opis, tam znajduje się link do mojego newslettera, gdzie można się zapisać i będę wysyłać właśnie artykuły na ten temat, czasami na temat analizy badań naukowych, bo to też się zdarza, że popełniam takie artykuły na blogu. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Badania, jak zawsze, tym razem nie ma ich dużo,
niemniej badania, o których wspominałem, będą znajdować się również na końcu opisu. Polecam zostanie patronem kanału, jeśli podobają Ci się te treści, chcesz wspierać ich częstszą publikację. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. W ramach tego patronatu jest dostęp do forum, gdzie można mi zadawać pytania. Tam publikuję m.in. badanie tygodnia, czyli najciekawsze badanie, które gdzieś mi tam w łapki wpadło. No oraz chyba najważniejsze z punktu widzenia osób, które lubią się uczyć, są do ściągnięcia fiszki, które zawierają wszystkie informacje z tego odcinka oraz paru dziesięciu ostatnich, czyli można sobie ściągnąć nawet 50, 60, 70 takich talii z tymi fiszkami i przyswoić te wszystkie informacje, jeśli ktoś, że tak powiem, działa w branży albo po prostu jest tą duszą, która potrzebuje informacji, danych jako pokarmu. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.